Czy słyszałeś o Wheel of Trance? Pewnie. Czy wybierasz się? Pewnie. A skąd do nas przyjechałeś? Z Ostródy. A na koło licz najbardziej tej nocy? Na wszystkich. Dziękuję bardzo. Cześć. Skąd do nas przyjechaliście? Ja nie musiałem przyjeżdżać, ponieważ jestem z Poznania. A ty? Spod Bydgoszczy. Który raz jesteście na Wheel of Trance? Jestem drugi raz, pierwszy raz występowałem, dzisiaj jako po prostu klubowicz. Czyli prywatnie. Tak. A ty? Ja jestem pierwszy raz. A jak ci się podobało dotąd? No bardzo mi się podobało, zwłaszcza, że byłem na scenie jako jeden z artystów, co jest po prostu moim światem. Zawsze dobrze się odnajduję, będąc na scenie przed publicznością. Jak długo trwa wasza fascynacja muzyką trance? Można powiedzieć, że muzyką ogólnie to od dzieciaka, bo już tam jako kilkulatek zacząłem jakieś swoje pierwsze melodie tworzyć. Jeśli chodzi o muzykę trance, to tak gdzieś od wieku nastoletniego, kiedy zacząłem słuchać różnych stacji radiowych, odkryłem takich artystów jak Ferry Corsten, Paul van Dyk, ATB. No i zainspirowało mnie to do tego, żeby takie klasyczne brzmienia elektroniczne łączyć z takimi brzmieniami klubowymi. Rozumiem, a u ciebie? U mnie podobnie. Od lat 90. właśnie fascynuję się muzyką trance. Też zaczynałem właśnie od ATB, Paul van Dyk i tego podobnego muzyki, nie? W imieniu EQ Club TV zapraszamy was serdecznie na warsztaty producenckie Masterclass. Zjawicie się, mam nadzieję, jak będą. Na 99% tak, jeśli nic nieoczekiwanego się nie zdarzy, to jak najbardziej. Dziękuję bardzo za wasz czas. Znaczy, to nie jest wywiad, to sonda w zasadzie. Skąd do nas przyjechałaś? Aleksandrze, przyjechałam aż z Poznania, mam aż kilometr do domu. W końcu nie muszę jechać 200-300 kilometrów do domu, także jestem stąd. Który to raz, jeśli można zapytać, na Wheel of Trance? Z 4., 5., no nie, jakoś tak dużo nie było, no ale z 4., 5. raz obstawiam, no tak. Jak to się stało, że zaczęłaś słuchać muzyki trance? Od mojej siostry to już wynikło, można powiem tak, że moja siostra słucha ATB, zawsze pamiętam jak byłam mała, mam 14 lat starszą siostrę, więc jednak jest różnica wieku, także już słyszałam ATB, no jednak te dźwięki, to wszystko do mnie przemawiało, no i tak. Połączyła was muzyka jeszcze mocniej. Tak, bardzo mocno, no. W imieniu EQ Club TV zapraszamy cię na warsztaty z zakresu produkcji muzyki Masterclass. Zechcesz się pojawić? Myślałam o tym, wiem, że to odbędzie się tutaj w Poznaniu, w Andersji, także intensywnie nad tym myślałam i uważam, że tak, chciałabym brać udział, zobaczyć jak to wygląda, chociaż nie produkuję muzyki, choć ją kocham, rozumiem, uwielbiam, ale tak chciałabym przyjść i zobaczyć. Dzięki. Jesteś w stanie zliczyć, który to już raz grasz na Wheel of Trance? Będę strzelał. 3. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Nie wiem. Skąd do nas przyjechałeś? Z Lublina. Jak to się stało, że akurat grasz muzykę trance? Słuchajcie, to się zaczęło jeszcze jak byłem dzieckiem, naprawdę. No, miałem 15 czy 14 lat i pasja jakoś się urodziła, że muszę zacząć robić muzę, tak? No to jazda. Ściągnęło się jakiś tam program, tak? Zaczęło się coś tam plumkać na tym pianinku. No i tak powstawały powoli pierwsze jakieś tam małe hity, tak? Pierwsze supporty od Armina, pierwsze jakieś tam wydania płyt, pierwsze eventy za granicę, no i wszystko się rozkręciło powoli, także no jest przede wszystkim z tego satysfakcja, prawda? W imieniu EQ Club TV zapraszamy cię na warsztaty Eucalibrium Sounds Masterclass. Zechcesz się pojawić? Oczywiście. Pierwsze miałem zaszczyt prowadzić jako prelegent, więc teraz na pewno się pojawię jako uczestnik i chętnie zobaczę, co tam się będzie dalej, jak to się dalej będzie rozwijał ten projekt. No a Marcin to bardzo fajnie prowadzi wraz z ekipą, więc myślę, że będzie naprawdę dobrze. Dziękuję za twój czas. Skąd do nas przyjechaliście? No ja przyjechałem z Kostrzyna Wielkopolskiego. Świnoujście, ale kochamy się, jesteśmy razem, bracia, trans bracia, uwielbiamy trans, jesteśmy dla klimatu. Tak jest. Wspaniałe, że łączy was muzyka.
Zgadzam się. Tylko i wyłącznie muzyka. Który Na początku jakby mi ktoś nie znał, to bym powiedział, że no nie tylko muzyka, bo powiedział, że jesteśmy razem, no to takie... My mamy coś takiego, dużo ludzi może pomyśleć, że to jest chore, ale do siebie pisamy takie same rzeczy. nawet Michał zaprzeczył. Kiedyś mieliśmy coś takiego, gdzieś tam wysyłaliśmy sobie stare kawałki i nagle Michał mi wysyła wiadomość typu stare Club Rotation i ja w tym momencie dosłownie w tym samym sekundzie wysłałem link do Club Rotation, nie? To jest niesamowite. To nie raz się zdarzyło, także fajnie. przyznam, że to naprawdę nie, zapiera dech, ale powiedzcie mi, który to już raz jesteście na imprezie z cyklu We Love Trance? O, ja już nie zliczę tego, nie mam... On nie zliczy, ja jestem pierwszy raz na Wheel of Trance. Jeżeli chodzi o eventy, no latam od 20 ponad lat, także Jak długo trwa wasza przygoda z muzyką trance? Moja od 11 roku życia. od dziecka. Słuchajcie, w imieniu EQ Club TV chcielibyśmy was zaprosić na warsztaty Masterclass traktujące o produkcji muzyki. Pojawicie się? Ja się pojawię jak najbardziej z racji tego, że jestem patronem medialnym, także jak najbardziej się pojawię. Ja jednak wolę słuchać. Jesteś człowiekiem, Tak, który ja jestem człowiekiem, który woli słuchać. Dla mnie mają grać. Ja się swoje nagrałem, teraz mają grać dla mnie. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Dziękuję za wasz czas, panowie. Cześć. Który to już twój raz na Wheel of Trance? Nie liczyłam, ale bardzo, bardzo, bardzo duży. Tak gdzieś z 15-20 razy było. A skąd do nas przyjechałaś? Z Zielonej Góry. A co masz tam dla nas fajnego? Rysunek dla Factor B. Pokażesz? Oczywiście. Dawaj tu ładnie do kamery. O cię, Florian. Kurczę, ile czasu zajęło ci? 8 godzin. 8 godzin, kurde. Stary, widzisz to? No jak z obrazka. Zajmuję się rysunkiem od kiedy skończyłam 12 lat. A poza grajkami coś jeszcze rysujesz? Zamówienia. A powiedz nam, jak to się stało, że akurat muzyka trance? O, muzyka trance jest piękna, trafia do serca. Dawno, dawno temu usłyszałam na For Fun TV, to chyba było Adagio for Strings od Tiesto i tak się zaczęła moja przygoda. Jako EQ, Tęsknię za Tiesto. jako EQ Club TV zapraszamy cię na warsztaty Masterclass z zakresu produkcji muzyki. Zechcesz nas rozbić? Już zostałam zaproszona, tam będą wystawione moje prace, więc bardzo chętnie. Super. Skąd do nas przyjechaliście? Ja z Poznania. Ja z Leszna. Który to już raz, kiedy jesteście na Wheel of Trance? Ja chyba od 20 edycji. Moja dopiero trzecia, ale będę nadrabiał oczywiście, skrupulatnie. Jak wam się podobało? Jak dla mnie Wheel of Trance to jest najlepsza klubowa impreza. Ja pierwszej edycji nie pamiętam, było tak dobrze, ale pozostałe dwie były takie, naprawdę. Dlaczego akurat muzyka trance? Jak długo jej słuchacie? Ja akurat muzyka trance od 2009 roku. Ja od 2010, tak? 10. Znaczy w sumie od 8 od Armin Only Imagine. To może pierwszy event mój, 2015 Euphoria Festival w Boszkowie. Dlatego na One Tune'a przyjechał dzisiaj. W imieniu EQ Club TV zapraszamy was na warsztaty Masterclass z zakresu produkcji muzyki. Pojawicie się? Śledzimy i postaramy się być. Wiem co... O, czekaj ty, ej, to jest ten tam, gdzie jest Przybylski? Tak, to jest to. Dobra, dzięki. Dzięki. Dobry wieczór, znaczy się. A razem ze mną jest... Next DJ. Jak wrażenia po twoim występie? Jak zawsze pozytywne, uwielbiam grać dla ludzi. Moja pasja to jest i kiedy ludzie są na parkiecie, bawią się razem ze mną, klaszczą,
no to nic piękniejszego się nie może przydarzyć. Jesteś w stanie zliczyć, które to twoje Wheel of Trance i to niezależnie jako występujący czy jako uczestnik? Chciałbym powiedzieć, że 30, bo tak w zasadzie to jestem współorganizatorem tego wydarzenia, więc byłem tutaj od pierwszej edycji. Zdarzało się, że z różnych powodów prywatnych nie mogłem się pojawić, ale jako organizator jestem od samego początku, więc 30 edycji na 20, nie wiem, 7 grałem. No i fajnie, że się to rozwija, że ludzie przychodzą ciągle, że możemy zapraszać fajnych headlinerów z zagranicy. Widać tutaj, no dzieje się. Dlaczego akurat muzyka trance? Kiedyś jakoś tak wpadło, nie wiem, w telewizji, w radiu czy od kogoś usłyszałem. To było, no nie wiem, 20 lat temu albo więcej. ATB, jakieś takie klimaty, kto tam jeszcze? No było kilku, Paul Van Dyk, Foreign Angel. To tak się zaczynało powoli. Ja się zawsze śmieję, jak ktoś powie, że my gramy techno. Ja się pukam, ja mówię, ja nienawidzę techno, znaczy z całym szacunkiem dla tych, którzy uwielbiają. Nie lubię, nigdy nie słuchałem, więc jak ktoś mówi, że my gramy techno, nie, jeszcze raz nie. Ale w tajemnicy mogę powiedzieć, że w 2002-2003 roku, jak zaczynałem już tak troszkę bardziej się interesować muzyką klubową, to pierwsze płyty, które sobie nagrywałem, CD-ery na komputerze z trance'em, podpisywałem techno. I ja kiedyś byłem nieświadomy. Każdy z nas przechodził przez ten etap. W imieniu EQ Club TV chcemy cię zaprosić na warsztaty z produkcji muzyki Masterclass. Pojawisz się? Oczywiście, że tak. 16 marca będzie... Nawet znasz datę. Nawet znam datę i wiem, kto tam będzie i będzie super. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Mam się patrzeć na kamerę czy na niego? Wszystko jedno. To się patrzę na rozmówcę. Który raz na Wheel of Trance? O, to ci powiem ciężko. 3. albo 4. Teraz jest 30 raz, więc w ogóle Paulina Stempleska ma urodziny, więc stwierdziłem, że muszę być. Rocznica tu i tu, więc muszę być. Dołączamy się do życzeń. Paulina, pozdrawiamy serdecznie. A powiedz, skąd do nas przyjechałeś? Z Opalenicy, 30 km od Poznania. No, tam, gdzie Ronaldo trenował przed Euro w 2012. Dokładnie, nie wiedzę, ale szacun, że wiesz o tym. No, wykupili, no. 2002 rok, jeszcze pamiętam, jak policja ich eskortowała, wszystko zamknięte. Ojciec jeszcze wtedy pracował na kolei, wszystkie pociągi stały, oni musieli przejechać bez spóźnień, bez niczego, kurwa, autobusem z eskortą. A powiedz, jak się zaczęła twoja przygoda z muzyką trance? Od Armina. Generalnie. Wszystko zaczyna się od Armina w moim życiu i generalnie on zostaje w moim życiu. Armin. Jeszcze David Guetta, 2003 rok, czy 4, nie chcę teraz kłamać, kiedy on jeszcze nie był taki znany i grał na Majorce, czasami nawet za darmo, żeby się wybić. Wydał pierwszy singiel, później płyta, sam Armin chyba stwierdził, że jego płyta pomogła takim DJ-om jak on i w ogóle muzyce trance klubowej. W imieniu EQ Club TV zapraszamy cię na warsztaty Masterclass z zakresu produkcji muzyki. Pojawisz się? Pytanie kiedy? Czy z pracą nie będzie kolidować, bo to generalnie no, każdy pracuje i jeżeli nie będzie kolidować z pracą, z miłą chęcią. Dobra, dzięki. Dzięki. Jesteś w stanie zliczyć, który to już twoje Wheel of Trance? Nie jestem w stanie, na pewno coś koło 10 już będzie, tak myślę. Jako występujący czy jako uczestnik? Nie, jako uczestnik zdecydowanie. Rozumiem, a powiedz, skąd do nas przyjechałeś? Ja przyjechałem z Wrocławia. A jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką trance? Przygoda tak naprawdę już się zaczęła w 2003 roku jeszcze, jak za czasów, kiedy słuchałem DMC, muzyczne radio był... Macieja Wowka. Tak jest. I tam właśnie bardzo dużo trance'u leciało i wtedy jeszcze co prawda nie wiedziałem, że to jest muzyka trance, ale właśnie te trance'owe nuty najbardziej mi wpadały w ucho. 2003-2004 rok. No, w 5 tak mi się wydawało, że tego trance'u już coraz mniej jednak
Mogę coś? Sorry. Za chwilę. Więc generalnie w tym momencie coraz jakby na własną rękę czegoś szukałem, ale od 2007 do 2009 roku, a już 2009 to był taki rok przełomowy, kiedy już w zasadzie trance to stał się takim moim głównym gatunkiem muzycznym, którym zacząłem i słuchać i jednocześnie produkcją się zajmować jego. A propos produkcji, w imieniu EQ Club TV zapraszamy Cię na warsztaty Masterclass. Pojawisz się? Oczywiście, będę prelegentem. O, miło to słyszeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dawaj. Ja przepraszam, że się wtrącam, ale dla mnie Wheel of Trance to są ludzie. Naprawdę ludzie, bo tutaj są najlepsi ludzie, bo wszyscy się znają i ktoś kogoś trąci, nikt agresją nie wychodzi. I każdy powie przepraszam i wszyscy się znają. I to jest najlepsza impreza dzięki wszystkim, którzy tu są, wszystkim ludziom. Powiem Ci, stary, że nie mogłeś tego lepiej zareklamować. Ej, naprawdę, kocham Wheel of Trance przez ludzi, którzy tu są. Dziękuję bardzo. Skąd do nas przyjechałeś? Przyjechałem z Łodzi. A które to Twoja impreza Wheel of Trance? Wheel of Trance pierwsza akurat, tak się zdarzyło. No, to będziemy ciekaw później Twoich wyrażeń. Jak to się stało, że akurat muzyka trance? Od dziecka praktycznie, może nie od dziecka, nie dokładnie, ale od czasów podstawówki zacząłem słuchać muzyki trance. Zaczęło się od Tiesto, później Paul Van Dyk, Paul Oakenfold, Armin van Buuren, przez całe życie z transem. Jak zobaczysz, mam tutaj od groma opasek, to są pamiątki z wszystkich imprez, na których byłem. Od 2 lat non-stop na imprezach. W imieniu EQ Club TV zapraszamy Cię na warsztaty z produkcji muzyki Masterclass. Pojawisz się? Chętnie, jasne. Jak dostanę zaproszenie, informacje na Facebooku, piszcie, ja rozsyłam to moim znajomym, przyjedziemy większą ekipą. Zrzeszam około 70 osób w samej Łodzi. Organizujemy wyjazdy na wszystkie eventy. Począwszy od Transformation, Transmission, Back and Forth, wszystko co organizuje TME, co organizuje Euforia po całej Polsce, jak również i Europie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A razem ze mną jest? Eriksen, witam. Słuchaj, który to już raz, kiedy jesteś na Wheel of Trance? Jesteś w stanie to zliczyć? Tak, jestem w stanie zliczyć, bo to jest pierwszy raz. I powiedz, czym zaskoczysz nas swoim setem? Dzisiaj będzie bardzo różnorodnie, od 132 BPM po 140. Dużo z mojej rodzimej wytwórni, Reaching Altitude pod Armadą. Będzie coś dla fanów progresywnych, trochę dla uplifterów. Myślę, że będzie super. Słuchaj, a skąd do nas przyjechałeś? Generalnie pochodzę z Gorlic, ale mieszkam w Krakowie obecnie. A dlaczego akurat muzyka trance? To akurat ciężko tak stwierdzić tak naprawdę. Dostałem płytę od kumpla z kawałkiem, który jeden mnie zainteresował, to był Tiesto Ledger for Strings. No i tak pomyślałem, kurczę, fajna muzyka, fajne połączenie klasyki z elektroniką, dlaczego by nie spróbować? No i tak kawałek po kawałeczku, potem doszedłem do Armina, A State of Trance, a po A State of Trance no to już podjąłem decyzję, żeby działać w tym kierunku, całkowicie. W imieniu EQ Club TV zapraszamy Cię na warsztaty produkcji muzyki Masterclass. Czy pojawisz się? No myślę, że będę chciał się pojawić, to jest bardzo świetna sprawa, zwłaszcza dla nowych producentów, którzy chcą nauczyć się czegoś od bardziej doświadczonych. Dzisiaj potrzeba takich ludzi, którzy pomogą znaleźć drogę tym nowym producentom, żeby wiedzieli jak podążać, ponieważ dzisiaj moim zdaniem wszystko brzmi praktycznie tak samo, a trzeba troszeczkę innowacyjności, a świetni tam prelegenci na pewno w tym pomogą, tak jak był ostatnio Ardi, świetny producent, świetny człowiek, także zapraszam wszystkich. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Tu jesteśmy z Poznania. Jesteście w stanie zliczyć, które to już Wheel of Trance, na którym jesteście? Tak, pierwszy. A dlaczego akurat muzyka trance? Wiesz co, to są moje korzenie. Ja zacząłem tak naprawdę bawić się muzyką właśnie od muzyki trance. Ewoluowałem w pewnym momencie do innej muzyki, pojawiły się house, techno. Tak naprawdę wracam do korzeni muzycznych. Pokażę to i zagram to, od czego zaczynałem kiedyś, tak? To było
15-20 lat temu. To była muzyka, która mną zawładnęła i dzisiaj postaram się to wszystko przekazać publiczności w tym klubie. W imieniu EQ Club TV zapraszamy Was na warsztaty z produkcji muzyki Masterclass. Pojawicie się? No jeżeli zapraszasz, to jak najbardziej. Jak najbardziej. 15 marca. No jesteśmy. A razem ze mną jest Jacob Ronald, chyba. Bardzo mi miło. Kuba, jesteś w stanie zliczyć, który to już raz jesteś na Wheel of Trance i to nie tylko jako grajek, tylko jako uczestnik? Wiesz co, jako grajek coś tak w okolicach 5 razy grałem, a uczestnik no ponad 10. Przypomnij, skąd nas przyjechałeś? Taka mała miejscowość Babiak się nazywa. A powiedz, dlaczego akurat muzyka trance? Powiem ci, wiesz co, dobre pytanie, bo w sumie już jako dzieciak 12 lat, no to już wiesz, pierwsze kawałki DJ Tiesto, Adagio for Strings, Traffic i tak mógłbym dalej wymieniać, potem Paul Van Dyke. Powiem ci, miałem pewną przerwę w tym, ale jednak moje serce jest, wiesz, było wtedy bliższe trance'u, więc wróciłem, nie? Wróciłem do tej muzyki. W imieniu EQ Club TV zapraszam Cię na warsztaty produkcji muzyki Masterclass. Pojawisz się? Oczywiście. Byłem na poprzedniej edycji i naprawdę dla mnie niesamowite doświadczenie. Dziękuję bardzo. Musisz nam zadać pytania, żebyśmy się przygotowali. Uwzględnij, że... będą trudne. Tak? Nie, co? Pierwiastek 6 kurwa z 7. O tym mówisz... O, nie wiem. Stary, nie mam pojęcia. Ja bym odpowiedział, stary, miałem 32% z matury z matmy. Czego ty ode mnie oczekujesz? Ja bym tak odpowiedział. Trzeba brać z tego przykład, nie? Okej, a razem ze mną są? Encounter. Dokładnie tak. Bardzo mi miło was gościć. Powiedzcie, skąd przyjechaliście? Z Gdańska. O, a jak się ma trens u was w mieście? Pomidor. To jest dobre pytanie, ale niestety na nie nie udzielimy odpowiedzi. Trzymaj się, gorąco. Również pozdrawiam. Pozdrawiamy. Słuchajcie, a jesteście w stanie zliczyć, który to Wheel of Trance na waszym koncie? Pierwszy. Nowicjusze, także miło, tym bardziej jest nam miło. Aż zaparło mi dech. Powiedzcie, dlaczego akurat muzyka trance? To jest najlepsza muzyka na świecie, jest mega euforyczna, mega dużo emocji wyraża. Chodzi o emocje, tak w skrócie, bo... Emocje, przede wszystkim. Emotion. W imieniu EQ Club TV zapraszam was serdecznie na warsztaty z produkcji muzyki Masterclass. Pojawicie się? Będziemy. Dokładnie. Nie mamy biletów, bo nie ma jeszcze. Myślałem, że zaproponujesz nam drinka, ale skoro proponujesz, to też się zgadzamy. Nie mogę takich rzeczy tu wam zaoferować, ale przede wszystkim dziękuję za wasz czas. Dzięki wielkie i do zobaczenia w Poznaniu. A jak? A razem ze mną jest... Maciej. Powiedz coś więcej o sobie, Maciej. Jestem fotografem, podobno. Jesteś podobno fotografem, a skąd do nas przyjechałeś? Ze Szczecina. Ale niektórzy mówią, że z Pakistanu. A jak ma się trens w Pakistanie? Słabo, nie ma go. A powiedz mi, czy pamiętasz, który raz jesteś na Wheel of Trance? Pierwszy. I jak ci się podoba? Zajebiście, trochę duszno, ale jest zajebiście. Każdy się zna, jest fajny klimat i to mi się podoba. Siemanko, razem ze mną są? Żaneta Kukiełka I Marcin Przybylski. Skąd do nas przyjechaliście? Z Bydgoszczy. i Żnin oraz Barcin. Barcin się znajdzie. O! To zaiste ciekawe. Powiedzcie, czy pamiętacie, która to jest edycja Wheel of Trance na waszym koncie? Pierwsza. 6. I co was skłoniło przede wszystkim, żeby wziąć udział w imprezie? Jesteśmy partnerami medialnymi tejże imprezy oraz właśnie ten kabel. Wszyscy przepraszają, a popełniają ten sam błąd, no nie? Co nas skłoniło? Możesz powtórzyć, bo słuchaj, ten kabel to... Ja rozumiem, będziemy musieli wymienić mikrofon na bezprzewodowy. Co was skłoniło, żeby tu przyjechać? Więc tak, partnerstwo medialne tejże imprezy oraz
Widzisz, nie skupimy się, nie? Oraz pomoc Rafusowi, no nie? No i ciekawy line-up. To samo, co powiedział Marcin. Ludzie, Popierasz przedmówcę. i Ardi. Rozumiem. A powiedzcie, dlaczego akurat muzyka trance? Słucha hardstyle'u, nie? Także... Słuchaj, dlaczego trance? No, generalnie zacząłem od produkcji muzyki trance. W tym momencie w sumie teraz słucham też hardstyle'u, no nie? Ale trance jest bardzo emocjonalny i wraca do fajnych korzeni, nie? Opowiedz coś o warsztatach Masterclass Eukalibrum Sound. Więc powiem tobie, Olek, że to jest bardzo innowacyjny projekt, który zrzeszy producentów muzycznych, którzy będą mogli nauczyć się różnych technik od naprawdę fajnych artystów zagranicznych oraz polskich, no nie? Ale bardziej jesteśmy nastawieni na to, żeby przyspieszyć proces sukcesów wielu producentów polskich, bo producenci polscy, no nie, są bardzo ambitni, a takie warsztaty pomogą w im sukcesie. Czy Masterclass ma jakiś swój odpowiednik na świecie, czy to jest pomysł, na który sam wpadłeś? Wiesz, jak wpadłem na pomysł Masterclass? Swoje urodziny, idąc po Beskidach, po górach, na Klimczoku dokładnie, stwierdziłem, że Rafusa zaraz tutaj ściągniemy do wywiadu. Idę sobie, wiesz, po górach, nie? I mówię, kurde, z moim przyjacielem Damianem Misiarzem, którego pozdrawiamy. I słuchaj, idziemy i mówimy, kurde, Damian, może stworzymy warsztaty produkcji muzyki, tego nie ma, nie? Trance, typowo trance. No i stworzyliśmy pierwszą edycję, teraz przygotowujemy się do drugiej i Olku, koniecznie musisz być na tym wydarzeniu. Przypomnij jeszcze raz datę. 16 marca 2019 w Poznaniu, Hotel Andersja. Przypominamy jeszcze raz, sorry wariat, musisz przejść. Przypominamy jeszcze raz, 16 marca 2019 rok, warsztaty Masterclass. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się nauczyć produkcji muzyki. Będzie Marcin, będzie Żaneta, będę też ja, także cóż więcej mogę dodać. Odliczamy, czekamy, zaklepujemy wolne, a ja wam dziękuję serdecznie. Dziękujemy. A razem ze mną jest sprawca tego całego zamieszania, przedstaw się. Cześć, jestem Rafał Derda, Rafus. Proszę mnie, jeszcze organizuję to wydarzenie Maciej Grzelak i Szymon Buko. No, znajdujemy się właśnie w klubie Base na ulicy Mokrej w Poznaniu. Głównym headlinerem jest Factor B. Co mogę powiedzieć więcej? Mamy bardzo fajną frekwencję, jest dosyć gorąco w klubie, właśnie przez bardzo dużą frekwencję. No i przez to, co tutaj panuje. No właśnie, jak zmiana lokalizacji, myślisz, że zmiana lokalizacji wpłynęła na wzrost frekwencji? Czy zmiana lokalizacji wpłynęła na wzrost frekwencji? Myślę, że nie. Przede wszystkim na pewno wpłynął na to nasz główny headliner, bo jakiś czas temu zadaliśmy pytanie na łamach właśnie naszej strony facebookowej, kogo ludzie by chcieli na Wheel of Trance Club Edition. I ludzie wypowiadali się właśnie głównie, że chcieliby Faktora B. Dzisiaj on jest tutaj z nami. Wiele osób mówi mi wprost, Rafał, no zajebisty booking, zajebiście, że sprowadziliście go pierwszy raz do Polski. No ja myślę, że to głównie wpłynęło na taką, a nie inną frekwencję. Promocja tak naprawdę była taka jak zawsze. Główna gwiazda tak naprawdę to spowodowała, że mamy tutaj tyle ludzi, ile mamy. A skąd zrodził się pomysł na zorganizowanie Wheel of Trance? Ogólnie kiedyś organizowałem imprezy mieszane. Moje główne cykle imprez to było Melodic Sea, Music Fortle. To są cykle imprez, na których można znaleźć takie gatunki muzyczne jak hardstyle, jak muzykę house'ową, muzykę techno, muzykę trance'ową. No i w którymś momencie, z tego względu, że jestem głównie stricte artystą trance'owym, stwierdziłem, fajnie byłoby stworzyć cykl imprez trance'owy. No i stworzyliśmy tak właśnie Wheel of Trance Club Edition. Na początku to były takie skromne imprezy organizowane w Porcie Kolumb, gdzie wejście kosztowało 0 zł. No i tak z roku na rok, z edycji na edycję coraz bardziej się rozrastaliśmy. Potem się przerzuciliśmy na artystów z Polski, jakichś headlinerów właśnie z Polski, takich jak Matt Bukowski, jak właśnie Ardi, jak Rise and Flame, jak Guitars Oxide, Indecent Noise. No i w którymś momencie tak naprawdę w celu rozwoju musieliśmy jednak zaprosić zagraniczne gwiazdy, tak? No i w taki sposób ściągnęliśmy do polskiego ordera. Ucast był u nas,
pierwszy raz w Polsce był u nas właśnie Sam Jones. Dzisiaj jest pierwszy raz w Polsce, swój debiut ma właśnie Factor B. I tak to właśnie wygląda. Kiedyś Andreas Tomala, znany nam jako Talatu XLC, powiedział, że żeby wspierać trance, należy też wspierać imprezy klubowe takie jak ta. Jak byś się ustosunkował do takiej wypowiedzi? Jakbym się ustosunkował? Ja tak naprawdę jeżdżę na imprezy i klubowe i na eventy. Uważam, że takie imprezy klubowe są potrzebne. Po prostu to wszystko i tak wywodzi z klubów. Ta cała muzyka elektroniczna, w której siedzimy, muzyka trance'owa wywodzi się nie z festiwali, tylko z klubów. No, pierwsi artyści grali właśnie po klubach, a nie na festiwalach wielkich, tak? Uważam, że takie cykle imprez są potrzebne w Polsce. Jest ich naprawdę, jeżeli chodzi o muzykę trance'ową, jest ich naprawdę za mało. Co mogę więcej powiedzieć? No, ogólnie przykro mi z tego powodu, ale mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz lepiej. Czy pojawisz się na warsztatach Masterclass? Tak. Moim gościem był Rafus Derda. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Wielkie dzięki. Last year. This year. Yeah. Lady in Red. Lady in I was Red. talking with the Noble Six. Yeah. Half of your set. Yeah. Talking with Oh, thank you. No. What? Holy shit! This looks so much better than the actual picture. I look so much better there. Oh my god. Who drew this? Yeah. Did you draw it? Yes, of course. Oh. This is my work. Wow. I'm working as an artist. Wow. All of the members which attempt to the performance tonight. Wow. Oh, you are speechless. That is amazing. Isn't it? Look how good looking I am. That is amazing. My God, thank you so much. Legendary. Luminosity t-shirt. I can't believe this. Thank you so much. Thank you so much. Amazing license. And such an amazing night. Thank you so much. Wow, that is incredible. Isn't it? Right, and is it the biggest impression which from your... All right, let's take a seat first of all. Is it the biggest impression from your first appearance in Poland? Yeah, unbelievable. You know, in the trance world, there's almost like a misconception that every show is a really big show and there's thousands of people. But the truth is, there's a lot of shows where there's like a couple of hundred people, 150, 200, like tonight, probably 200 people, and they're the nights that have the most energy, the most passion, the real die-hard supporters and of trance, and that's what tonight was. It was hugely energetic, amazing, and then to get something like this, it really makes you appreciate, you know, the love people have for the music that you make. All right. So as I understand, you will have only the good memories from your appearance tonight in. Yeah. Well, yeah, it was good, but now it's just become great. It's just become great. Absolutely. It's my first time here in Poland DJing. I've been here before, but I haven't ever played here, and the crowd was just incredible tonight. They knew all the songs, they knew all my tracks, and being from Australia, coming over the other side of the world and becoming a musician and coming to Poznan and then having people come here to see me, it's very special. And then to have this is like incredibly special. Yeah. Yeah, it's absolutely amazing. It's photorealism and... It is. It looks real, and I actually look better in the picture than I do in real life. Would you hang it on the wall in your bedroom? This is going straight in the studio. This is going in the studio. Absolutely. I put a lot of things in my studio
because they inspire me, you know. Like, it gets a little bit lonely sometimes in the studio. You're there by yourself a lot. But I get something like this and posters from shows that I've played that I've always dreamed of playing. I hang them up on the wall, and they give me a lot of inspiration to keep working even when I'm, you know, struggling a bit to write new music or whatever. So this is going straight into the studio. And you can, you've got a feeling that you have a huge support in Poland. It appears so. I can't wait to come back. When am I coming back? Where are the promoters? When am I coming back? We're going to lock this one in. Yeah. I can hear that you are absolutely speechless. Right. Could you tell me, could you answer me for the one thing? We had a lot of your tracks, a lot of your remixes, and you've been a part on the 6th chapter of a Pure Trance. Yes. The album. Can I ask you when we can expect your artist album? Right. Interesting question. I've been working on something, but it's probably not going to turn into an artist album until maybe 2020. There's going to be some other things that I'm doing next year that will take that place, but I have so much new music to release that even though it's not going to be an artist album straight away, there is something in the works, so just stay tuned. All right, can we expect more appearance of you here in Poland? Absolutely. As I said, get the promoter here now. Let's lock some dates in. Where is he? Where are they? No, absolutely. It's my first time playing here, as I said, and the crowd, like, I've seen a lot of there's faces here that I've seen before that have come to shows like Luminosity and things like that. And for them to come here, you know, always remember a few of them. And yeah, to see them here tonight makes me realise that there's a really good trance following in Poland, and it's only growing and getting better. So I'm really lucky to have come here, and I can't wait to come back. My name is Alexander, and my guest is Factor B, the headliner of the Wheel of Trance edition. Thank you for your time, mate. Thanks, mate. Thanks so much for having me. Masterclass.